Cześć. Dzisiaj mamy w planach udać się pod schronisko pod Matterhornem, ale niestety tam na górze jest mleko. Niebo jest zachmurzone. W każdym razie kierujemy się w tamtym kierunku i zobaczymy, co z tego dzisiaj wyjdzie. Może troszkę latamy dronem. Zobaczcie, jakie tam są chmury. Tam jest Matterhorn, którego nie widać. Tu jest piękny potok. Ma fajną barwę. Jest specyficzny. Tu jest jakaś stara chata. I dalej wzdłuż kolejki idziemy w kierunku Furii. Tak, tu jest rozwidlenie szlaków i do Furii mamy 25 minut. Alpejskie klimaty. Polecam. Tutaj są jakieś chaty. Nie wiem, czy tam ktoś mieszka. Także wchodzimy, idziemy do Furii. Jeszcze może jakieś około 20 minut. Już widzę kolejne drogowskazy. Zaraz będzie aktualizacja czasowa. Szkoda, że pogoda jest taka, jaka jest. Kolejne kierunkowskazy do Furii. 15 minut. No cóż, wchodzimy dalej. Ogólnie gdybyśmy doszli do schroniska. Schronisko jest położone na ponad 3000 metrów. Na sam szczyt ze schroniska na szczyt Matterhornu jest około 1700 metrów granią. Motywacja jest, ale jeżeli będzie załamanie jakiejś pogody, pewnie zrobimy wycof. Jesteśmy w Furii na wysokości 1850 metrów. Tutaj widać jest droga dojazdowa. Także idziemy tam. Zobaczcie, tak wygląda Furii. Jest tam jakaś restauracja. Oferują, z tego co widzę, napis Farmer House Pizza.
Można zjeść pizzę, pewnie jakieś inne przekąski, ciepłe napoje i tak dalej. Tu też jest restauracja Furii. Tam jest wyjście i wejście do kolejki. Tu wielki napis restauracja Furii. Także nie jest duże miasteczko, taka bardziej osada bym tu nazwał. I tu są już kolejne drogowskazy. Szwarce w lewo, 2 godziny 10 minut. I Horn-Lichute to jest te schronisko pod Matterhornem, 4 godziny 15. No tak, kierunkowskaz pokazuje tu. Tu są jakieś budynki. Zobaczcie sami. No ale dobra. Chodzimy. Zobaczcie. Ale nie, dobra, widzę, jest szlak. Jest oznaczenie, czerwony szlak. Po prostu ten szlak tak prowadzi wzdłuż tej osady. Także ten szlak prowadzi tutaj, tą ścieżką, do tych drzew. Tam już jest Zermatt. Tutaj jest Furii. A my tym szlakiem wzdłuż tego urwiska podążamy w górę. Tutaj widać jakieś kable. Nie wiem, czy widzicie. No tam jest ośnieżony jakiś szczyt. Nie wiem, co tam jest dokładnie. Ale fajny kontrast. Po prostu zmiana wysokości. Tutaj jest wszystko w jesiennym klimacie. A tam wyżej jest zima. I teraz taką piękną leśną ścieżeczką. Ten zapach świerków. Coś pięknego. Wchodzimy takimi zagryzakami. I tam już jest jakaś chata. Szlak jak to szlak. Na razie nudny. Jedynie stromy. I dosyć szybko zdobywamy wysokość. Zobaczcie, jak wiewióreczka sobie skacze. I uciekła na górę. Tu jest ławeczka, ktoś chciał sobie odpocząć. Rura odpływowa. Jesteśmy na wysokości
stacji wyciągu. Nie wiem o jakiej nazwie, ale ogólnie wyciąg leci dalej do góry, prawdopodobnie do tego jeziora Schwarze. Także to jest tylko taki punkt przysiadkowy. Jeszcze trzeba wejść na te wzniesienie tą oto ścieżką. I później już w sumie będzie, nie wiem, jakieś pół kilometra do tego jeziorka. Już niedaleko. Tam na tym zakręcie zrobię wam timelapsa z tą piękną panoramą i z tymi chmurkami. Będzie fajny efekt, zobaczycie. A Dorotka jest gdzieś tam, dzielnie walczy. Łatwo nie jest, ale ważne, żeby iść przed siebie ku wyznaczonemu celu. Pięknie. Niestety im wyżej, tym robi się większe mleko. Zobaczcie sami. Mniej więcej na tej płaszczyźnie już są chmury. I my już właśnie wchodzimy mniej więcej w tę partię. Teraz jest dosyć strome podejście. Tam wyłania się już jedno ze schronisk. Naszym oczom okazuje się hotel, restaurant Schwarze. Doszliśmy do stacji kolejki Schwarze, która jest aktualnie nieczynna. Prawdopodobnie nie jest to okres turystyczny na tego typu zabawy. Restauracja wydaje się też być zamknięta. No, to jest Geschlossen, czyli zamknięte. Tak jak myślałem. Restauracja Geschlossen. Po holendersku Gesloten, prawdopodobnie. Niestety widoki są mizerne. Mizerne. Tam jest ten napis Zermatt, sobie do niego podejdziemy i tam jest pewnie widokowy opis panoramy szczytów. Matterhorna nie widać. Można sobie usiąść, wypocząć. Tam można się sobie poleżeć i popatrzeć na piękno Matterhorna, no akurat nie dziś. W związku z tym, że pogoda jest jaka jest, to zobaczcie, jak wygląda panorama z tego miejsca. Jest i on. Matterhorn. Prawie 4,5 tysiąca. A tutaj jest to schronisko. My jesteśmy na wysokości 2583 metra.
Wejdę tylko do tego budynku. Zobaczę, co tam jest. To jest jakby taka kaplica. Ten szczyt, który jest widoczny, on się nazywa Hurley. Ma 2890 metrów. Czyli stąd to jest lekko ponad 300 metrów w górę. Wydaje się nic. No ale to nie był dzisiejszy nasz cel. To jest górna stacja kolejki Schwarze. I tamtędy rozpoczyna się zjazd. A w zimie tutaj jest pewnie sztos. Także jesteśmy tutaj. Tu jest to schronisko Hornley Hood. I później tą granią trzeba się wspinać na szczyt Matterhorna. Ruszyliśmy stąd z Zermatt do Fury, z Fury czerwonym szlakiem do Schwarze i tutaj jesteśmy. Widzicie Matterhorna? Tylko obramówkę, nie? Tam widać delikatny zarys Matterhorna, ale nagrałem troszkę materiału z drona, także zobaczycie sobie okazałość Matterhorna. Po kolejnej serii zdjęć ruszamy dalej. Daleko nie przeszliśmy, bo jeszcze nie dotarliśmy do stacji kolejki pociągu. Także ruszamy dalej. Też może skrótem. Tutaj wybija stromyk, więc zawsze można uzupełnić sobie wodę. To jest na wysokości tej pośredniej stacji kolejki. Piękny szczyt.
Tam już jest Furia i później Zermatt. Kończymy wycieczkę krajoznawczą. Zdecydowaliśmy się teraz na inny wariant zejścia. Nie idziemy do Furii, tylko schodzimy do Zumse, a później na Zermatt. Szlaki są podobne. Większość dróg prowadzi do Zermatt, czy tam do Rzymu, kto co woli. To jest wiewiórka. Właśnie je kolację. Piękne stworzenie. A jego właściciel prawdopodobnie to są ślady ciężkiego sprzętu i ja już słyszę i wy może też. Zastanawiam się, ile to może mu palić, skoro on musi taką drogą wjeżdżać stromizną. Ale psa fajnie nauczył na klakson wołać. Kierujemy się na Zermatt. A tutaj widzę, że jest jakiś Matterhorn Trail. Może następnym razem. Tutaj mamy kolejne oznaczenia. Kierujemy się na Zumse i później na Zermatt. Tu jest jakaś droga z kamerami, ze szlabanem. Jakaś autostrada dla rowerów. No tu jest kabel pociągnięty. Jak widzicie. Schodzimy sobie drogą przez las. Napotykamy taki znak. Że tutaj w zimie trzeba uważać na narciarzy, którzy zjeżdżają sobie tam. Idziemy prosto. Zermatt-Kirche 35 minut, na dworzec 45, w Zumsy 1775 metrów. Zobaczcie na ten kamień, jaki wielki. Tam są kolejne drogowskazy i nas kierują tutaj do Zermatt. I ta ścieżka jest bardziej malownicza. Sami zobaczcie. Już jesteśmy coraz bliżej Zermatt. Tak
Także niedługo już będzie koniec szlaku. I tutaj kolejne znaki. Doszliśmy do Zermatt, jest 18:54. Czas zakończyć ten odcinek. Dzięki za obejrzenie i do następnego. Cześć.